Cześć! Temat picia wody po odwróconej osmozie budzi kontrowersje. W naszym społeczeństwie głęboko zakorzeniły się przekonania o tym, że woda filtrowana przez osmozę jest niezdrowa. Czy to prawda? Postaram się dokładnie to wytłumaczyć. Zapraszam Was do oglądania. Zacznę od wyjaśnienia, jak wygląda zjawisko odwróconej osmozy. Do tego jednak potrzebna jest wiedza na temat samej osmozy. Proces osmozy polega na przechodzeniu rozpuszczalnika, w naszym przypadku wody, przez błonę półprzepuszczalną. Siłą napędową tego procesu jest różnica stężeń. Rozpuszczalnik przechodzi z ośrodka o mniejszym stężeniu związków rozpuszczonych do ośrodka o większym stężeniu i dąży do wyrównania stężeń po obu stronach błony półprzepuszczalnej. Odwrócona osmoza działa odwrotnie. Pod wpływem ciśnienia rozpuszczalnik przechodzi z roztworu bardziej stężonego do tego o mniejszym stężeniu. Dosyć szybko dostrzeżono potencjał odwróconej osmozy jako sposobu na oczyszczenie wody pitnej. W zależności od stosowanych membran osmotycznych i jakości wody można usunąć do 99% rozpuszczonych substancji. Proces jest na tyle dokładny, że z wody usuwane są nie tylko bakterie i wirusy, ale również poszczególne cząsteczki chemiczne. Ale czy na pewno woda z odwróconej osmozy nadaje się do spożycia na co dzień? Główne zastrzeżenia nabywców systemów odwróconej osmozy dotyczą kwestii braku minerałów w oczyszczonej wodzie. Membrana osmotyczna filtruje wodę tak precyzyjnie, że podczas procesu uzdatniania, oprócz zanieczyszczeń, usuwa z niej również sole mineralne. Jak wiadomo, minerały są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto jednak pamiętać, że to nie woda stanowi ich podstawowe źródło. Przykładowo, dzienne zapotrzebowanie na wapń wynosi od 500 do 1000 mg. Poprzez picie wody jesteśmy w stanie uzupełnić go o około 100 mg. Wystarczy jednak, że zjemy 100 g orzechów, by w naszym organizmie przybyło 250 mg wapnia. Podobnie jest z innymi minerałami. Dlatego przy dobrze zbilansowanej diecie nie musimy się obawiać wody po odwróconej osmozie. Oczywiście można pić surową wodę z kranu bez dodatkowych filtrów, należy jednak pamiętać, że instalacja wodna wewnątrz budynku nie zawsze jest odpowiednio konserwowana. Najlepiej to widać na wkładach filtracyjnych podczas rocznego serwisu odwróconej osmozy. Wkłady wstępne są zazwyczaj mocno zanieczyszczone. Jeśli z jakiegoś powodu zależy Wam na piciu wody zmineralizowanej, również są na to sposoby. Na rynku dostępny jest szereg systemów odwróconej osmozy z mineralizatorem, mieszaczem regulującym twardość wody, czy też wkładem rewitalizującym. W takim wypadku oczyszczona woda jest uzupełniana we właściwą ilość składników mineralnych. Dużą popularnością cieszy się wkład rewitalizujący Ecoperla Elixir. Dodaje do wody dużą ilość magnezu, a dodatkowo podnosi pH wody, wzbogacając ją w naturalny antyoksydant, aktywny wodór. Woda po zastosowaniu wkładu Ecoperla Elixir nabiera cech wody alkalicznej i charakteryzuje się właściwościami prozdrowotnymi. Tego typu rozwiązanie staje się coraz popularniejsze wśród posiadaczy odwróconej osmozy dowolnego typu. Ecoperla Elixir jest uniwersalnym wkładem i pasuje do każdego modelu filtra kuchennego. W standardzie stosowany jest z filtrem Ecoperla Rosa. Zupełną nowością są urządzenia, które elastycznie dopasowują się do potrzeb użytkownika w kwestii minerałów. Filtry odwróconej osmozy z najwyższej półki, np. Ecoperla Profine Zero, posiadają wbudowany mieszacz dający możliwość regulacji minerałów w wodzie. Jak sami widzicie, rozwiązań jest wiele. Każdy znajdzie sposób odpowiedni dla swoich potrzeb. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości odnośnie bezpiecznego spożywania wody po odwróconej osmozie, jak również samego działania tego typu filtrów. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i kliknięcia łapki w górę pod tym materiałem. Jeżeli macie dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia!